Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego. Witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam do następnego filmu o nauce malowania. Będę pracowała dzisiaj farbami olejnymi. Zerknijcie na naszą paletę. Są tutaj zarówno kolory ciepłe, jak i zimne. Oczywiście na palecie znajduje się też sporo bieli i czerni. Zwróćcie również uwagę na samą paletę. Można kupić tego rodzaju paletki. To jest taki rodzaj papieru śliskiego. Popatrzcie, ona jest bardzo prosta. W momencie, kiedy po prostu zbrudzi mi się jedna kartka i chcę już nałożyć następne kolory, po prostu wyrywam tą karteczkę i mam kolejną paletę gotową. Jest to taka naprawdę bardzo wygodna forma, w przeciwieństwie do jakichś stałych podłoży, które za każdym razem trzeba naprawdę szorować, myć, po to, żeby nie stwardniały, bo później bardzo źle się na przykład szpachelką pracuje na takich podłożach, więc polecam tego typu rzeczy. Oczywiście oprócz farb olejnych ja mam różnego rodzaju farby. Są farby renesansu, popatrzcie, różne, większe, mniejsze, po prostu pełna jakaś zbieranina tak naprawdę kolorów, nie ma to dla mnie tak naprawdę większego znaczenia, byleby farba po prostu nie była przestarzała i dobrze się kładła, miała dobry kolor, podkład. Do tego wszystkiego olej lniany. Nie musimy zbyt dużo tego oleju brać. Na rynku mamy do wyboru mnóstwo zarówno olei, jak i medium olejno-żywiczne, szybko schnące, cała właściwie plejada, cały wybór. No i oczywiście sporo pędzli różnego rodzaju. Takimi typowymi pędzlami do malarstwa olejnego będą pędzle szczecinowe. Ale oprócz tego wierzcie mi, że bardzo przydają się pędzle nylonowe, szczególnie te duże, płaskie, miękkie, szczególnie do rozmazu i dzisiaj również pokażę Wam, jak taki rozmaz wykonać. No i jak zwykle moje ulubione narzędzie, szpachelki malarskie, które zawsze tak naprawdę zarówno w malarstwie akrylowym, w różnorodnych technikach, jak i w malarstwie olejnym bardzo nam się przydają. Szmatka bawełniana, koniecznie, szczególnie przy malarstwie olejnym, kiedy będziemy musieli wycierać zarówno pędzle, jak i farbę. Pędzli naprawdę sporo, ponieważ w zasadzie każdy kolor jasny, ciemny powinien być nakładany oddzielnym pędzlem, aby uniknąć od razu zbrudzenia go na płótnie. Dzisiaj namalujemy sobie pejzaż. Pokażę Wam, jak popracować zarówno nad niebem, jak i nad fragmentem wody, plaży. Spróbujemy też namalować drzewa, tak aby prawie wszystko mogło się tutaj znaleźć, może tym razem poza samą architekturą. Więc skupimy się na takim typowym pejzażu z odrobiną wody, a nawet gór gdzieś w tle. Często zaczynam swoje obrazy od położenia takiego podkładu z samego oleju. Ten podkład jednak nie może być za mokry, bo wówczas farby będą za bardzo nam ściekały z płótna, za bardzo się, za szybko ze sobą łączyły, dając takie przezroczyste powierzchnie. Dlatego też, jeżeli chcemy gruntować płótno, to pamiętajcie o tym, aby to był tylko taki bardzo cienki element, bardzo cienka warstwa tego naszego oleju do samego zagruntowania. Wystarczy delikatnie odrobinę umaczać sobie w zasadzie pędzel i taką odrobiną naprawdę praktycznie całe płótno można zamalować. Dobrze, w zasadzie wystarczy. Po co robimy ten grunt? Po to, żeby za każdym razem nie trzeba było maczać pędzla właśnie w oleju.
Wystarczy jeden delikatny, cienki grunt wykonać pod cały obraz i w zasadzie praktycznie w ogóle nie musimy już stosować tego oleju, a naprawdę bardzo rzadko, chyba że stosujemy bardzo jakieś cieniuteńkie takie kreseczki, linie i potrzebujemy mocno takiej rozrzedzonej farby. Natomiast w innym przypadku sami zobaczycie, że farba już fantastycznie będzie pracować, bo sama farba olejna, jak sama nazwa wskazuje, jest już z dodatkiem tego oleju. Dobrze, na początek spróbujemy sobie zaznaczyć linię horyzontu i elementy najważniejsze, które się znajdą na naszym obrazie. Leciuteńko, taką błękitną farbką spróbuję wyznaczyć sobie samą linię horyzontu. Chciałabym, żeby ona była tak poniżej tutaj nieco połowy mojego blade ramu, który ma wymiary 50 na 60 cm, bo o to też często pytacie. To jest linia horyzontu. To znaczy, że tu pozornie niebo styka się z ziemią. Nad tą linią horyzontu leciuteńko wyznaczę pasmo gór, czyli to będzie niebo, góry i teraz tak, woda. Woda, która będzie tuż przy samym lądzie, czyli namalujemy brzeg z fragmentem morza. Będzie to taki pejzaż typowo śródziemnomorski. Mamy wakacje, więc w sam raz moment na właśnie stworzenie takiego pejzażyku. Tutaj na drugim planie, ponieważ tutaj oczywiście jest plan pierwszy, tutaj będzie drugi, no i naturalnie trzeci. Na drugim planie chciałabym pokazać kawałek lądu, też w sensie takiej góry lekko spadającej nam tutaj w stronę wody i lądu. I dopiero na tym fragmencie tych skał stworzymy drzewa, ale te drzewa będziemy tworzyć później na końcu, kiedy już te płaszczyzny będą tak naprawdę zamalowane. Zaczynamy od tego, co jest najdalej, tak aby nie musieć się cofać do tyłu. W związku z tym zaczynamy od trzeciego planu. Na razie czystymi pędzlami nylonowymi, płaskimi będę nanosiła sobie samą kolorystykę. Bardzo delikatnie błękity z bielą, tak aby to niebo wyglądało naturalnie. Dodam sobie jeszcze odrobinę błękitu paryskiego. To jest ten taki chłodny, bardzo piękny kolor, który przecudnie łączy nam się z fioletami, z różami, z ciepłami różnego rodzaju. I postaram się troszeczkę nanieść tutaj tego koloru właśnie w różnych odcieniach. Tak, aby niebo było ciekawe i zróżnicowane, chciałabym, aby zdecydowanie ciemniejsze było od góry, a coraz jaśniejsze ku dołowi. I tutaj pojawi nam się całe pasmo chmur. Zobaczcie, dzięki temu, że pod spodem pojawił nam się grunt z oleju, farby już bardzo ładnie zaczynają się ze sobą łączyć, rozsmarowywać. Ale na razie nanoszę tylko takie fragmenty różnych kolorów, które za chwilę będę starała się ze sobą spoić, ale już dużym pędzlem płaskim nylonowym. Dobrze. Specjalnie pozostawiałam sporo tutaj białych przestrzeni, bez wprowadzenia nawet farby białej oddzielnie, po to, abym mogła delikatnie teraz, poparcie tym pędzlem płaskim, nylonowym, którym nanosiłam sobie wcześniej grunt, połączyć różne odcienie. Zaczynam zawsze od jaśniejszych, po to, aby nie pobrudzić tych jasnych miejsc, które chciałabym uzyskać. Dojeżdżam do granicy z górami, które tutaj zostały wyznaczone. I tam, gdzie nie było farby, są bardzo, popatrzcie, takie jasne, niemalże przezroczyste miejsca, bez dodawania w zasadzie, tak jak już mówiłam, farby białej.
Farby nie trzeba nakładać absolutnie dużo. Te warstwy powinny być cienkie. Dzięki temu one się bardzo ładnie będą ze sobą, popatrzcie, delikatnie łączyły. Kierunki w różne strony. Kiedy stwierdzicie, że stworzą Wam się jakieś miejsca zbyt agresywne, za ciemne, wówczas po prostu trzeba, trzymając pędzel najlepiej w taki sposób, mocniej nieco tą farbę rozetrzeć na różne kierunki w różnych stronach i wówczas oczywiście zmniejszy nam się ta taka mocna plama w jednym miejscu. Dobrze, niebo wygląda już coraz lepiej. Farbami olejnymi naprawdę w błyskawicznym tempie w zasadzie możemy wykonać niebo, które wygląda tak, jakby było namalowane sprayami. Bardzo łagodne, bardzo delikatne przejścia. Niebo już mi się podoba, nawet pojawił się taki prześwit tutaj światła. Chciałabym jeszcze dodać troszeczkę ciekawych chmur tutaj nad samymi górami, niżej, bliżej linii horyzontu i można zrobić je na różne tak naprawdę sposoby. Możemy spróbować na przykład wziąć jakiś pędzel. Najlepiej byłoby pędzel szczecinowy. Tutaj mam dwa takie pędzle, jeden większy, drugi mniejszy. I spróbuję sobie troszeczkę nanieść teraz samej bieli, tak nieco więcej. Rozsmarujemy teraz delikatnie tą biel na kształt naszych chmur. Pędzel szczecinowy jest bardzo twardy, na pewno słyszycie, jak szoruje o płótno. Aby uzyskać miękkość tych chmur, należy oczywiście w różnych kierunkach pracować tym pędzlem. Musimy nauczyć się manewrować nim tak, aby uzyskiwać również właśnie kształty miękkie albo bardzo subtelne, przejściowe, takie melanże. Ilością farby oczywiście manewrujemy tutaj tak, aby pokazywać bardziej wypukłe elementy i te delikatniejsze, niemalże już rozpływające się zupełnie na niebie. Pamiętajmy, że chmury mają również swoje cienie. I w momencie, kiedy słońce świeci tutaj na górze, na pewno cienie będą bardziej intensywne pod tymi różnymi elementami chmur. Natomiast od góry pojawią się na pewno bielsze chmury, bardziej takie konkretne, wystające, z jakimiś naprawdę takimi nawet szczegółowymi krawędziami. Nakładając po prostu więcej bieli, możemy sobie bardzo ładnie manewrować w tej chwili samym kształtem naszych chmur.
chcąc złagodzić te wszystkie chmury, możemy również delikatnie użyć takiego mięciutkiego, jeszcze nylonowego, popatrzcie, pędzelka i bardzo leciutko nim przecierając w różnych kierunkach możemy jeszcze sprawić wrażenie, że niektóre chmurki będą naprawdę takie rozpływające się na niebie, bardzo delikatne. Dzięki takiemu manewrowi część chmur możemy zostawić bardziej wyrazistych, a część po prostu cofnąć gdzieś w jeszcze dalszy plan. Musimy to robić jednak bardzo ostrożnie i pędzelek musi być absolutnie czysty i suchy, żeby móc osiągnąć tego typu efekt. Chmury są już takie bardzo, popatrzcie, subtelne. Możemy delikatnie dodać do nich jeszcze gdzieniegdzie błękitu paryskiego, bardzo podobnego koloru do tego, co nam tutaj na górze powstało, który da nam trochę jeszcze takiego wrażenia zacieniowania tych chmur od dołu. Dokładnie ten sam motyw powtórzymy z rozmazem. Dobrze, chmury są już bardzo ładne, popatrzcie, delikatne. Pokażę Wam jeszcze maleńką szpachelką, że niektóre elementy w tych chmurach możemy nawet jeszcze wzmocnić, tak aby ściągnąć wzrok na takie najdelikatniejsze, najjaśniejsze partie, które są najmocniej oświetlone przez słońce. Musimy to robić jednak bardzo delikatnie już i ostrożnie tutaj, tak żeby nie wywołać wrażenia zbytniej przesady na tym takim delikatnym, rozlanym niebie. Widzicie, same krawędzie bardzo ładnie i delikatnie się tutaj wtedy pojawiają. Jak musimy uważać, żeby to wszystko wyglądało cały czas bardzo delikatnie i naturalnie. No dobrze. Dobrze, moi kochani, przechodzimy teraz do gór. Góry. One w tamtym miejscu, popatrzcie, na końcu prawej strony są najniższe. To również oznacza, że są najdalej nas. Musimy więc je zrobić jak najbardziej zbliżonym kolorem do nieba. To, co pojawi się bliżej, będzie również wyższe i ono ma prawo już być ciemniejsze, bardziej kontrastowe. Na razie małym pędzelkiem zaznaczę sobie jeszcze delikatnie krawędzie gór. Są naprawdę daleko. Tutaj będzie już to absolutnie bliższe pasmo nam, bardziej szczegółowe. I tu stworzymy jeszcze taki delikatny podział. Dobrze, popracujmy teraz nad górami. Na razie spróbuję melanżem nałożyć pełen odcień, a dopiero później spróbujemy sobie je w jakiś sposób urozmaicić. Pędzel szczecinowy.
Dodam sobie odrobinę fleszu, takiego cielistego koloru do błękitu paryskiego, po to, żeby troszeczkę już zmienić odcień, żeby on był poparcie nieco inny, bardziej zbrudzony niż samo niebo. Na razie jadąc do linii horyzontu, na dole chciałabym, żeby było nieco ciemniej. Można dodać kapeczkę czerni. To po prostu bardzo ładnie nam jeszcze dodatkowo ochłodzi i przyciemni ten błękit paryski. Nakładam dosyć szybko te warstwy, jak widzicie, farb, dlatego że będę i tak dopiero na tym tak naprawdę pracowała. W tej chwili tworzę rodzaj takiego podkładu. Staram się jednak zachować dosyć takie konkretne krawędzie, które będą mówiły mi w zasadzie o tym, jak konkretnie te góry, te pasma wyglądają. Damy od razu troszeczkę rozjaśnienia tutaj przez środek. Dobrze, teraz delikatnie postaram się przejechać tym pędzlem znowu nylonowym, tak aby leciutko połączyć najpierw ze sobą te różne kolory, które mi się tutaj pojawiły. Nie robię tego zbyt agresywnie, bo chcę zachować jednak różnorodność w barwach. I dopiero na tym będziemy za chwileczkę pracować. Popracujemy sobie troszeczkę również szpachelką tym razem, bo góry, szczególnie właśnie góry, skały bardzo lubią szpachelkę jako takie narzędzie pokazujące ich bardzo ciekawe struktury. Popatrzcie, one już tak naprawdę zyskały dużo różnego rodzaju odcieni, złapały też ciepło, którego tutaj nie było i to jest też ważne, dlatego że one będą nam się później łączyć bardzo ładnie z żółcieniami, z ciepłami, które tutaj się w dalszym ciągu pojawią, a obraz, pamiętajmy, musi być bardzo spójny kolorystycznie. Dobrze, zacznę sobie od tego, co jest tutaj najdalej. Jaśniejsze tym razem kolory, taki jasny w zasadzie turkus połączony z bielą. Odrobinę błękitu również paryskiego na przełamanie. I zaczniemy sobie od tamtych właśnie tylnych krawędzi. Zaznaczam kantem szpachelki, same na razie poparcie krawędzie i delikatnie zjeżdżając, będzie mi się to bardzo ładnie łączyło z tym oczywiście, co jest tutaj pod spodem. Tworzę taki od razu rodzaj pewnej strukturki, którą narzucam na nasze skały, pokazując właśnie ich różnorodność i taką wypukłą, wystającą formę, zupełnie już taką inną od samej struktury nieba.
Podkład jest bardzo ważny tutaj, gdyż on tak naprawdę przebijając, prześwitując już bardzo nam tutaj pomaga w ustaleniu nawet gradacji czy hierarchii tych barw. To, co jest daleko, jest takie bardzo zbliżone tak naprawdę do nieba. Im bliżej nas zaczyna się robić ciemniej i bardziej intensywnie. Pokażemy tutaj bardziej kontrastowo już same zbocza gór. W niektórych miejscach będą silniej oświetlone, w niektórych oczywiście muszą być schłodzone. Dodamy również odrobinkę fioletu. Przyciemnimy go jeszcze czernią. Maczam sobie teraz właśnie delikatnie w oleju, ponieważ chciałabym uzyskać takie ostrzejsze granice na samej górze, tam gdzie te góry stykają się nam z niebem. To później bardzo efektownie zawsze wygląda w obrazie. Ale tutaj farba musi być zawsze, pamiętajcie, rzadsza, dlatego warto jest wtedy delikatnie umaczać sobie właśnie w medium. Dobrze, pokażemy również troszeczkę kontrastu i jaśniejszych elementów. Tutaj na dole bardzo ciekawie już, zobaczcie, zaczęło to wszystko wyglądać. Pięknie prześwitują nam te rozmazy. Możemy sobie jeszcze od dołu delikatnie pociągnąć w taki sposób pędzlem, żeby właśnie ten dół był bardziej taki transparentny, taki jakby lekko przezroczysty, tak jakby szła tam mgła od dołu tych gór. Natomiast sama struktura niech idzie nam od góry, będzie dużo wtedy ciekawiej. Dobrze, troszeczkę rozjaśnię jeszcze, popracujemy przez chwilę bielą. Szczególnie w miejscach, które są już naprawdę nam zdecydowanie tutaj bliższe. W ten sposób pokazujemy pewien trójwymiar naszych skał. Widać wyraźnie, z której strony pada światło, a z której strony pada cień. Na tych dalszych partiach również zrobimy lekkie rozjaśnienia, ale już nie taką zupełnie czystą bielą, bo my tak naprawdę pokazujemy, że tam jest mniejszy kontrast.
jest mniejszy kontrast, ponieważ jest to już naprawdę daleko i w związku z tym całe te góry zaczynają sprawiać w pewnym momencie wrażenie, że są niemalże jednolite, są bardzo wtedy połączone z samą kolorystyką nieba. I jeszcze delikatny, leciuteńki rozmaz. I myślę, że mamy to. Przechodzimy teraz do kolejnego elementu, a mianowicie wody. I również proponuję najpierw ponakładać na przykład pędzlem właśnie nylonowym podstawowe kolory. Chciałabym, żeby woda posiadała oczywiście odbicia zarówno gór, jak i nieba, które gdzieś tutaj wysoko może być zdecydowanie jaśniejsze. Pojawi nam się również kolor, który połączy nam się z plażą. Zaczynamy więc od jasnych elementów. Dosyć silna linia horyzontu, czyli to miejsce jest bardzo ważne, dlatego że kiedy mamy do czynienia szczególnie z dużym zbiornikiem wodnym i z dużymi odległościami, a odległości są duże, biorąc pod uwagę wielkość gór, zawsze mamy taką bardzo poparcie gładką linię, gdzie właśnie pozornie kończy się nam ta woda. Na razie jaśniutko. Teraz podobne kolory, jak wystąpiły tutaj. To jest ważne, bo to wszystko musi tak naprawdę się nam gdzieś odbijać w tej wodzie. Więc włączymy tutaj sobie więcej tego błękitu. Jest to błękit paryski, kolor, który nie ma w sobie domieszki żółci, w związku z tym jest kolorem chłodnym, ale jak pięknie łączy nam się z innymi barwami. Jest dzięki temu naprawdę bezpieczny. Zdecydowanie trudniej wchodzi w połączeniu z ciepłymi barwami w zieleń, tak jak ma to przypadek we wszystkich innych odcieniach błękitu z domieszkami żółci. Damy również troszeczkę tego turkusu, który pojawił nam się na niebie. On również bardzo ładnie będzie nam się odbijał w wodzie. No i teraz zmiana pędzla, ponieważ przejdziemy sobie do elementów zdecydowanie jaśniejszych i cieplejszych. I tutaj proponuję użyć troszeczkę takiej żółci napolitańskiej w połączeniu z bielą. To jest taki bardzo delikatny, łagodny odcień żółci. Dodamy sobie troszeczkę od razu teraz do tego takiego kolorku leciutko wchodzącego nam pod brąz. To jest ochra. I połączymy to wszystko z samą bielą. Biel zawsze nam tutaj będzie łagodziła połączenia kolorystyczne. Gdzieniegdzie odcienie błękitu będą teraz wchodziły na tą żółć, ponieważ pojawią się fale. I teraz, zanim to wszystko zaczniemy łączyć, a pamiętajcie, że mamy do czynienia z wodą, spróbujemy sobie powprowadzać szpachelką trochę
takich kresek od razu bieli. Ta biel później zobaczycie, jak w przypadku połączenia tym dużym nylonowym pędzlem bardzo ładnie od razu połączy nam się w taką strukturę samych odbić wody. Właśnie na tym etapie, zanim zaczniemy to wszystko rozmazywać, wprowadzamy sobie kantem tak naprawdę szpachelki, takie pociągnięcia bielą. Oczywiście po całości, bo tutaj też mamy do czynienia z wodą, tylko już w innym odcieniu. Jeszcze troszeczkę tej bieli dociśniemy, sporo jej tutaj pójdzie. Jeszcze dołożę troszeczkę mocniejszych akcentów tego błękitu paryskiego przed rozmazem. Niech nam się tutaj pięknie odbijają w wodzie te góry. No dobrze, spróbujmy. Mamy na razie nałożone całkiem sporo farby, jak na farbę olejną. Zobaczymy, co nam teraz będzie się działo w momencie tych rozmazów. Pracujemy bardzo delikatnie na początku. Dobrze, i teraz popatrzcie, mamy takie bardzo równe linie. Te linie nie wyglądają tak do końca naturalnie. Po to, aby móc pokazać taką prawdziwą taflę wody, potrzebujemy lekkiej zmiany tego kierunku. W związku z tym delikatnie przejadę teraz pędzlem w zupełnie przeciwną stronę. Należy to jednak robić absolutnie z wyczuciem i delikatnie. I teraz najlepiej byłoby wziąć znowu zupełnie czysty pędzel, miękki. Spróbujemy bardzo już teraz delikatnie przejechać z powrotem w tym samym kierunku. Dobrze, popracujmy jeszcze chwilę szpachelką. Weźmiemy sobie taką sporą, długą szpachlę. Ściągnę sobie nadmiary farb również szpachelką i spróbuję jeszcze nanieść teraz po tym rozmazie dodatkowo jasne te światła. Ustawiam sobie obraz na samym kancie, na krawędzi sztalugi. Oczywiście należy go przytrzymać, żeby nam nie spadł na nogi.
I delikatnie, tak, aby do samego dołu nic mi tutaj nie przeszkadzało, jeszcze postaram się nanieść takie, popatrzcie, bardzo ciekawe ślady właśnie szpachelką rozmazów bieli. One będą od razu stanowiły takie bardzo ciekawe, popatrzcie, odbicia w wodzie. Dołożę sobie jeszcze bieli. Ta żółć, która na początku tutaj była taka bardzo intensywna, popatrzcie, ona teraz się bardzo zaczęła udelikatniać pod wpływem tych różnych właśnie przecierek, rozmazów, nałożenia w tej chwili bieli. Stała się taką jasną, właściwie seledynową zielenią. Farby olejne mają właśnie to do siebie, że one bardzo pięknie, bardzo subtelnie się zaczynają ze sobą łączyć. One są bardzo długo w ogóle mokre, więc możemy cały czas tak naprawdę na nich pracować. Dobrze, mamy już bardzo dużo ciekawych, ładnych elementów. Spróbujemy sobie jeszcze teraz samą szpachelką już, wycierając pewne elementy, wprowadzić jeszcze troszeczkę wrażenia takich wystających niektórych, zobaczcie, faktur, tak jak gdyby te fale rzeczywiście połyskiwały nam się w tej wodzie. Gdzieś tutaj pada to główne źródło światła, w związku z tym na wodzie ono również ma prawo się właśnie pojawić w taki sposób. Natomiast tutaj gdzieś na dole możemy jeszcze zasugerować nieco ciemniejszych odcieni. Dobrze. Namalujmy teraz ciemny fragment skał, który pojawił nam się po lewej stronie. I znowu możemy podkład zrobić pędzlem szczecinowym. Tym razem naprawdę ciemny. Biorę fiolet, czerń i łączę to z bardzo ciemną zielenią. Popatrzcie, tutaj jest to niemalże czarny kolor, ale tak naprawdę nie jest, ponieważ w momencie, popatrzcie, rozrzedzenia on daje nam taką bardzo głęboką, ciemną zieleń.
to jest właśnie fragment tych skał, tego lądu. On będzie miał również jeszcze jaśniejsze odcienie. Chciałabym dołożyć teraz do tego takiej, poparcie, sieny palonej z odrobiną ochry do przełamania tutaj tego bardzo ciemnego koloru. To jest na naszym tutaj w zasadzie drugim planie, w związku z tym ma to prawo już być zdecydowanie bardziej kontrastowe. Biorę jeszcze odrobinę tej jasnej, takiej żółci napolitańskiej, z odrobiną nawet bieli gdzieniegdzie i spróbuję pokazać tutaj jeszcze różnorodność tej skałki, która jest obrośnięta nieco zielenią. Tutaj ona ma prawo być już nieco nawet oblana tą wodą. My to pokażemy szybciutko właśnie w taki sposób szpachelką, nakładając różne jaśniejsze elementy od spodu. Dobrze. Teraz możemy pokazać troszeczkę również jakby roślinności, więc biorę taką bardzo ładną, delikatną zieleń oliwkową i tą zielenią leciutko gdzieniegdzie spróbuję jeszcze przetapować. Zobaczcie, zrobiło nam się już naprawdę całkiem fajnie kolorowo. Do tej pory ten obraz był taki bardzo chłodny, składający się głównie z błękitów, a tutaj już na tym drugim planie właśnie pojawiają się te elementy ciepła i bardzo ciepłe będą drzewa, które pojawią się za chwilę na tych naszych skałach, lekko porośniętych zielenią. I to jest takie właśnie bardzo charakterystyczne dla pejzaży typowo właśnie śródziemnomorskich, gdzie mamy do czynienia z tymi błękitami nieba, pięknymi odbiciami błękitnymi wody, a potem nagle takie mocne, piękne, ciepłe barwy. Szpachelką umaczaną leciutko w oleju mogę wykonywać bardzo cienkie, delikatne i precyzyjne linie, które zbudują mi tak naprawdę tutaj drzewa. Więc zaczynam sobie budowanie właśnie drzew od ustawienia ich pni. Niektóre będą wyższe, więc będą przekraczały swoją wysokością sam obszar gór i największe, najwyższe drzewo ustawimy właśnie tutaj. Ono będzie stanowiło właśnie takie, popatrzcie, piękne połączenie z tymi górami, które sobie tak właśnie coraz bardziej schodzą i oddalają się od nas. No dobrze, spróbujemy sobie teraz nałożyć troszeczkę takich bardzo jasnych, bardzo ciepłych elementów, które stworzą nam takie piękne korony naszych drzew. Połączę sobie czerń ze sieną paloną. Powstanie mi taki piękny, głęboki brąz i na początek spróbuję tym ciemnym brązem stworzyć taki właśnie dół koron.
musi być kontrastowo. I im wyżej, tym będzie jaśniej. Pracuję na razie szpachelką, nanosząc sobie mocne kolory. Potem spróbujemy jeszcze to przetapować. Zobaczcie, jaki piękny kontrast pojawia się kolorystyczny między samym niebem, a właśnie tymi drzewami. Niesamowicie zaczyna już to ściągać wzrok. Pamiętajcie, żeby zostawiać podczas malowania również troszeczkę pustych miejsc, tak aby to drzewo pokazywało, że nie jest takie całkowicie zbite, ale ma jakieś prześwity tego, co dzieje się z tyłu gdzieś w tle. No i cóż, nanieśliśmy sporo w tym momencie farby, sporo koloru. Możemy teraz spróbować delikatnie przetapować. W jaki sposób tapujemy? Potrzebujemy pędzli szczecinowych, dosyć takich twardych i tapujemy, leciutko uderzając w płótno, rozprowadzając farbę właściwie zupełnie w pionie. W ten sposób wprowadzamy sobie, popatrzcie, taki element dotknięcia samymi końcówkami pędzla, tworząc właśnie takie bardzo delikatne struktury pokazujące nam korony drzew, bardzo delikatne liście gdzieś w oddali. Ja bardzo lubię łączyć tą technikę nakładania szpachli i tapowania. To zawsze bardzo ciekawie wygląda, bo szpachelką możemy nanieść najpierw grube warstwy farby, a później jeszcze spróbować je właśnie przepracować. Musimy wycierać pędzel, ponieważ pracujemy naprawdę na innych mokrych płaszczyznach i w momencie, kiedy zbyt długo będziemy na nich pracować, te farby zaczną nam się za bardzo rozmywać i brudzić wszystko dookoła. Więc tutaj pamiętajcie, że macie do czynienia z farbami olejnymi, które nie schną niestety tak jak akryl i należy się z nimi umiejętnie obchodzić po to, aby uzyskać ten efekt czystości. Dobrze, dodam sobie jeszcze trochę bieli, która porozjaśnia mi tutaj niektóre elementy. Od góry drzewa zawsze są najjaśniejsze, jeśli oczywiście światło pada również z góry. Dobrze, dołożymy sobie małą szpachelką jeszcze troszeczkę mocniejszych, intensywniejszych kolorów, które trudno jest narzucić samym tapowaniem, kiedy już płaszczyzny są tak grubo namalowane i mokre, więc połączymy sobie teraz troszeczkę obydwie techniki.
Nanosi mi się odrobinę stwardniałej farby, którą należy po prostu zdjąć szpachelką w takim przypadku. Dodamy sobie jeszcze troszeczkę tej sieny, która ma piękny taki ceglany kolor. Ona tutaj bardzo efektownie wygląda. I pamiętajcie również o tym, że gałązki powinny prześwitywać na tych drzewach jeszcze w różnych innych miejscach. Także po nałożeniu grubych warstw warto jest jeszcze nawet kantem szpachelki gdzieniegdzie przejechać i pokazać troszeczkę więcej tych gałęzi. Wówczas uzyskamy wrażenie takiego obrazu bardzo szczegółowego. Jeszcze odrobina może tej zieleni. Ta zieleń oliwkowa jest taka bardzo, popatrzcie, delikatna, subtelna. Ona praktycznie pasuje do wszystkich innych barw. Pięknie nam się tutaj połączy z tymi żółciami, ugrami. Sprawimy wrażenia troszeczkę takiego rozmycia większego. No dobrze, przejdźmy teraz tutaj do linii brzegowej. W zasadzie to nam głównie pozostało. Spróbuję sobie jeszcze delikatnie wyznaczyć samą perspektywę naszego brzegu. Niech ona pojawi nam się może w taki sposób. Na dole będzie więcej troszeczkę tego piasku i żółć neapolitańską łączę sobie z bielą. Dodam do tego odrobinę fleszu, czyli takiego cielistego koloru na przełamanie i postaram się szybciutko szpachelką nanieść tyle farby, żebym mogła sobie za chwilę zrobić rozmazy. Och, obraz fruwa niemalże. Trzeba zawsze asekurować jedną ręką, żeby nie spadł nam gdzieś na kolana. Widzicie, że farba olejna wymaga czasami mocnego takiego przyciśnięcia. Trzeba ją dobrze wetrzeć w płaszczyznę płótna. Więc zarówno siły, również troszeczkę też trzeba w to czasem włożyć. Dobrze, urozmaicimy również trochę kolorystycznie tą naszą plażę. Dodamy tutaj trochę więcej brązów, trochę więcej mocniejszych żółcieni, tak żeby coś się zaczęło tutaj jeszcze ciekawego dziać. Tutaj sobie troszeczkę wzmocnimy takim ciemniejszym również brązem, ponieważ ma prawo pojawić się również cień.
Wycieram szpachelkę, która jest teraz już mocno zbrudzona brązami i chciałabym jeszcze poprawić linię samego tutaj brzegu, tak żeby widać było, że ta woda spływa nam ładnie w stronę plaży. Więcej jeszcze ultramaryny. Naciskam mocno szpachelką, w ten sposób pokazuję linię samej fali idącej w stronę brzegu. Ten zabieg jeszcze sobie później powtórzymy z bielą, tworząc taką pianę. Natomiast w tej chwili spróbujemy delikatnie przepracować pędzlem to, co tutaj się nam pojawiło. Kilka razy w różnych kierunkach warto jest przejechać, łącząc ze sobą wszystkie barwy, które nam się tutaj pojawiły. No dobrze, sporo teraz bieli. Szpachelka. Tą szpachelką naniosę odrobinę tutaj tej bieli właśnie jeszcze na te elementy. Plaża się również zaczyna robić zdecydowanie ciekawsza z taką strukturą niż taka zupełnie wygładzona. No i teraz przyciemniam jeszcze wodę zdecydowanie. Teraz to, o czym mówiłam, nanoszę w zasadzie końcówką szpachelki sporo bieli, która wytwarza mi sama w zasadzie taką falę, która kończy się gdzieś tutaj przy naszej linii brzegowej. Możemy zrobić również taką podwójną, popatrzcie, falę.
Tam daleko mamy do czynienia również z odbiciem naszego lądu, który pojawił się nieco bliżej. Kant szpachelki wyznacza nam, zobaczcie, takie końcówki fal, które delikatnie schodzą ku brzegowi. No i szerokim pędzlem jeszcze leciutki tutaj rozmaz, taki udelikatniający połączenie tych wszystkich kolorów. To jednak bardzo delikatnie. Tuż przy linii brzegowej leciuteńko mają prawo odbijać się nam drzewa. I zieleń, która się tutaj również pojawiła delikatnie. Pamiętajcie, że woda jest niczym innym jak tak naprawdę lustrem wszystkiego, co znajduje się dookoła nas. W związku z tym, jeżeli pojawiają się nad samą wodą drzewa, one zawsze muszą gdzieś znaleźć swoje odbicie. Czyli jakieś elementy świateł, które nam się tutaj na drzewach pojawiły, powinny również znaleźć się w wodzie. Wówczas wygląda to bardzo naturalnie. No dobrze, moi drodzy, możemy na tym etapie zakończyć nasz obraz. Namalowaliśmy sobie dzisiaj pejzaż, taki typowo śródziemnomorski, gdzieś, gdzie moglibyśmy być pewnie na wakacjach, gdzie jest przepięknie, bo mamy fragment morza, mamy również ląd, kawałek plaży, pojawiły nam się chmury na niebie, delikatne góry w oddali w trzecim planie, a także elementy roślinności i drzew. Czyli wszystko niemalże skumulowane w jednej pracy. Mam nadzieję, że z przyjemnością namalujecie tego typu pejzaż i potrenujecie farbami olejnymi. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków.